Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, w dzisiejszą niedzielę zapraszamy do wysłuchania pięknego orędzia Jezusa, przekazanego do siostry Józefy Menendez. Jezus Chrystus pragnie pokazać nam, jak każdy zwykły człowiek może dążyć do świętości w swoim codziennym życiu. Wiele osób nie wie, co ma robić, aby zostać zbawionym. Niech to orędzie będzie dla każdego odpowiedzią na to pytanie. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całości przekazu, ponieważ jest ono bardzo ważne. Mimo swych nieszczęść, dusza może mnie kochać aż do szaleństwa. Ale uświadom sobie, że mówię tylko o wadach słabości i nieumyślności, a nie o grzechu dobrowolnym lub dobrowolnej niewierności. Ofiaruj swoje życie, tak niedoskonałe jak ono jest, aby wszystkie moje wybrane dusze mogły uświadomić sobie piękną misję, którą mogą pełnić poprzez swoje zwykłe działania i codzienne zmagania. Niech nigdy nie zapomną, że wolałem je od tylu innych, nie z powodu ich dobroci, ale z powodu ich nędzy. Jestem cały miłością, a ten płomień we mnie pochłania wszystkie ich słabości. Opowiem Ci jeszcze raz tajemnicę mojego serca. Ale pragnienie, które mnie ogarnia, jest zawsze to samo. Chodzi o to, aby dusze coraz lepiej poznawały moje serce. Przyjdź, wejdź do mojego serca. Jakże łatwo jest zwykłemu nicościowi zatracić się w tej otchłani miłości. Tak właśnie będę pochłaniał waszą małość i nicość. Przez Ciebie będę działał, przez Ciebie będę mówił i przez Ciebie będę się objawiał. Jakże wielu znajdzie życie w moich słowach. Ilu nabierze nowej odwagi, gdy zrozumie, jakie owoce przyniosą ich wysiłki. Mały akt wspaniałomyślności, cierpliwości, ubóstwa, może stać się skarbem, który zdobędzie wielką liczbę dusz do mojego serca. Nie patrzę na sam czyn, ale na intencje. Najmniejszy czyn, jeśli jest dokonany z miłości, zyskuje taką zasługę, że daje mi ogromną pociechę. Chcę tylko miłości, o nic innego nie proszę. Tak bardzo pragnę, aby dusze to zrozumiały. To nie czynność sama w sobie ma wartość, lecz intencja, z jaką się ją wykonuje. Kiedy zamiatałem i pracowałem w warsztacie w Nazarecie, oddawałem tyle samo chwały Ojcu mojemu, co wtedy, kiedy głosiłem kazania w czasie mojego publicznego życia. Jest wiele dusz, które w oczach świata zajmują ważne stanowiska i dają mojemu sercu wielką chwałę, to prawda. Ale mam też wiele dusz ukrytych, które w swych skromnych pracach są bardzo pożytecznymi robotnikami w winnicy mojej, bo porusza je miłość i wiedza, jak pokryć swoje czyny złotem nadprzyrodzonym, kąpiąc je w krwi mojej. Miłość moja sięga tak daleko, że dusze moje potrafią ze zwykłego niczego wyciągnąć wielki skarb. Kiedy zaraz po przebudzeniu jednoczą się ze mną i ofiarują cały swój dzień z gorącym pragnieniem, aby serce moje użyło go na pożytek dusz. Nie mówię, że przez fakt mojego wybrania dusza zostaje uwolniona od swoich wad i nędzy. Dusza ta może i będzie często upadać, ale jeśli się uniży, jeśli uzna swoją nicość, jeśli będzie starała się naprawić swoje winy małymi aktami ofiarności i miłości, jeśli ponownie powierzy się i odda się mojemu sercu, oddaje mi więcej chwały i może uczynić więcej dobra innym duszom, niż gdyby nigdy nie upadła. Nieszczęścia i słabości nie mają żadnego znaczenia, to czego od nich żądam, to miłość. Pisz dla dusz moich. Dusza, która nieustannie jednoczy swoje życie z moim, wysławia mnie i dokonuje wielkiego dzieła dla dusz. I tak, jeśli jest zaangażowana w pracę, która sama w sobie nie ma żadnej wartości, jeśli skąpana jest we krwi mojej lub zjednoczona z pracą,
którą ja sam wykonałem w czasie mojego śmiertelnego życia, przyniesie ona wielki pożytek duszom. Być może większy, niż gdyby głosiła całemu światu, i to niezależnie od tego, czy studiuje, czy mówi, czy pisze, czy szyje, czy pociesza, czy zamiata, czy odpoczywa, pod warunkiem, że po pierwsze czynność ta jest usankcjonowana posłuszeństwem lub obowiązkiem, a nie jest wykonywana ze zwykłego kaprysu. Po drugie, że jest wykonywana w intymnym zjednoczeniu ze mną, z wielką czystością intencji i pokryta moją krwią. Gdy z miłością wykonują swoje obowiązki, godzina po godzinie i chwila po chwili. Jakże wielki skarb gromadzą w ciągu jednego dnia. Będę im coraz bardziej objawiał moją miłość, jest ona niewyczerpana i jakże łatwo kochająca dusza pozwala się prowadzić miłości. Serce moje jest całe miłością i ogarnia wszystkie dusze, ale jak mogę sprawić, aby wybrane dusze moje zrozumiały szczególną miłość moją ku nim, i to, że chcę się nimi posłużyć dla ratowania grzeszników i tylu dusz narażonych na niebezpieczeństwa świata. Dlatego pragnę, aby wiedziały, jak bardzo pragnę ich doskonałości, a polega ona na tym, że zwykłe czynności wykonują w ścisłym zjednoczeniu ze mną. Gdyby raz to pojęli, mogliby przebóstwić swoje życie i wszystkie swoje czynności, przez to ścisłe zjednoczenie z moim sercem, a jak wielką wartość ma przebóstwiony dzień. Gdy dusza jest rozpalona pragnieniem miłości, nic nie jest dla niej ciężarem, lecz gdy czuje się oziębła i bez ducha, wszystko staje się ciężkie i trudne. Niech więc przyjdzie do mego serca, aby ożywić swą odwagę. Niech ofiaruje mi swoje przygnębienie i zjednoczy je z moją gorliwością, wtedy będzie mogła odpocząć zadowolona, bo dzień jej będzie miał nieporównywalną wartość dla dusz. Wszystkie nieszczęścia ludzkie znane są sercu mojemu, a współczucie moje dla nich jest wielkie. Ale pragnę, aby dusze jednoczyły się ze mną nie tylko w sposób ogólny. Pragnę, aby to zjednoczenie było stałe i intymne, jak to jest między przyjaciółmi, którzy mieszkają razem, bo nawet jeśli nie rozmawiają przez cały czas, to przynajmniej patrzą na siebie, a ich wzajemne czułe drobne uprzejmości są owocem ich miłości. Kiedy dusza jest w pokoju i pocieszeniu, niewątpliwie łatwiej jej myśleć o mnie, ale jeśli jest w udręce i rozpaczy, nie musi się obawiać. Mnie wystarcza jedno spojrzenie. Rozumiem, a samo to spojrzenie ściągnie na nią szczególne dowody czułości mojej. Powtórzę jeszcze raz duszom, jak miłuje je serce moje, bo chcę, aby mnie dokładnie poznały, aby mnie poznały tym, których oddaję pod ich opiekę. Gorąco pragnę, aby wybrane dusze moje utkwiły oczy swoje na mnie i nigdy ich nie odwracały, i aby wśród nich nie było przeciętności, która zwykle jest wynikiem niezrozumienia miłości mojej. Nie jest ani trudno, ani ciężko kochać moje serce, lecz przeciwnie, jest to słodkie i łatwe. Nie trzeba nic nadzwyczajnego czynić, aby dojść do wysokiego stopnia miłości, czystość intencji, czy czyn wielki, czy mały, intymne zjednoczenie z sercem moim, a miłość dokona reszty. Tak, jestem tym Jezusem, który czule kocha duszę. Oto to serce, które nigdy nie przestaje ich wzywać, strzec i troszczyć się o nie. Oto to serce, płonące tęsknotą za ich miłością, a szczególnie za miłością moich wybranych. Miłość przemienia ich najzwyklejsze czyny i nadaje im nieskończoną wartość, ale czyni coś więcej. Serce moje tak czule kocha dusze wybrane, że pragnę korzystać z ich nędzy, słabości, a często nawet z ich wad. Dusze, które widzą siebie przytłoczone nieszczęściami, nie przypisują sobie nic dobrego, a samo ich uniżenie przyobleka je w pewną pokorę, której nie miałyby, gdyby widziały siebie mniej niedoskonałymi.
kiedy więc w trakcie pracy apostolskiej, lub w czasie wykonywania obowiązków, narzuca się im świadomość ich niezdolności, lub gdy odczuwają pewien wstręt do pomagania duszom w dążeniu do doskonałości, do której, jak wiedzą, są jeszcze obce, dusze takie zmuszone są uniżyć się w prochu, a jeśli ta samoświadomość przywiedzie je do stóp moich, prosząc o przebaczenie za ich opieszałe wysiłki, błagając moje serce o siłę i odwagę, jakiej potrzebują, to trudno im sobie wyobrazić, z jaką miłością serce moje wychodzi im naprzeciw, i jak cudownie owocne uczynię ich prace. Ci, których hojność nie dorównuje tym codziennym wysiłkom i ofiarom, zobaczą, jak ich życie upływa pełne tylko obietnic, które nigdy się nie spełnią. Ale są też inni, i to o nich teraz mówię, którzy zaczynają swój dzień z bardzo dobrą wolą i pragnieniem udowodnienia swojej miłości. Zobowiązują się do samozaparcia lub szczodrości w tej lub innej okoliczności. Ale kiedy nadchodzi czas, są powstrzymywani przez miłość własną, temperament, zdrowie lub coś innego, od wykonania tego, co kilka godzin wcześniej całkiem szczerze zamierzali zrobić. Niemniej jednak szybko przyznają się do swojej słabości i przepełnieni wstydem, błagają o wybaczenie, uniżają się i odnawiają swoją obietnicę. Ach, niech wiedzą, że te dusze podobają mi się tak bardzo, jak gdyby nie miały sobie nic do zarzucenia. Chcę przebaczać, chcę panować nad duszami i ułaskawić wszystkie narody. Chcę rządzić duszami, narodami, całym światem. Mój pokój musi być rozszerzony na cały wszechświat, ale w szczególny sposób na ten drogi kraj, Francję, gdzie po raz pierwszy zakorzeniło się nabożeństwo do mojego serca. O, abym był Jego pokojem, Jego życiem, Jego królem. Jestem mądrością i błogosławieństwem. Jestem miłością i miłosierdziem. Ja jestem pokojem, ja będę królował. Spuszczę na świat moje miłosierdzie, aby zmazać jego niewdzięczność. Aby zadośćuczynić za jego zbrodnie, wybiorę ofiary, które uzyskają przebaczenie, gdyż jest na świecie wielu, którzy pragną mi się podobać, a ponadto są wielkoduszne dusze, które poświęcą wszystko, co posiadają, abym mógł ich użyć według mojej woli i upodobania. Moje panowanie będzie panowało w pokoju i miłości, a zapoczątkuję je współczuciem dla wszystkich. Taki jest cel, który mam na widoku, i to jest wielkie dzieło mojej miłości.